Dzień dobry, drodzy Państwo. Zaszło zapytanie, jak można połączyć swojego Olympusa z telefonem. I najprostszą metodą jest połączenie go sobie poprzez Wi-Fi. Jak to zrobić? Pierwsza rzecz, którą musicie Państwo zrobić, to ściągnąć sobie aplikację. Jak wpiszemy sobie tutaj Olympus, co prawda nie jest to już firma Olympus, ale nadal da się tak to wyszukać. Albo Olympus Image Share, tak jak widzicie Państwo na ekranie, albo po prostu Olympus. To powinna nam się pokazać taka oto aplikacja OM Image Share. I jak Państwo widzicie, ja ją mam już zainstalowaną, no bo korzystam z aparatów Olympusa już od kilku lat, więc i aplikację mam. Więc jak Państwo zainstalujecie sobie tą aplikację, ona Was poprosi o to, żebyście sobie skonfigurowali swój aparat. Tutaj, jak widzicie, drodzy Państwo, jest na samym dole, jak popatrzymy na ekran, jest taki wyszarzały aparacik, jest napisane OFF. Jak w to klikniemy, to nam się pokazuje łatwa konfiguracja i pokazuje nam, że mamy sobie zeskanować nasz aparat, bo w momencie, jak włączymy aparat, pokaże nam się taki QR code. Teraz co musimy zrobić, żeby na aparacie pokazał nam się ten QR code? U mnie on się już raczej nie pokaże, ponieważ ja mam sparowane te urządzenia. To ja teraz przez chwilkę przestanę nagrywać ekran i pokażę Państwu, co się pokazuje na aparacie. No to jesteśmy przy aparacie. Jak sobie włączymy aparat, jest włączony. I tutaj zauważcie Państwo, mamy taką ikonkę właśnie jakby Wi-Fi. Czasem ona wygląda troszkę inaczej w starszych aparatach. Tutaj wygląda tak. Może jak przejdę w zdjęcia, będzie bardziej widoczna i będzie nam tu nic migać. Klikamy sobie na ekranie w ten symbol. Jeszcze muszę trafić. No, wybaczcie mi Państwo, jak patrzę przez ekran telefonu, nie mogę tego trafić. O. I jak Państwo widzicie, tutaj wyskoczyło teraz takie inicjowanie. I ponieważ mój aparat jest już sparowany z tym telefonem, to nie pokazuje mi się tu kod QR. Natomiast Państwu za pierwszym razem pokaże się kod QR i aplikacja poprosi Państwa, żebyście ten kod zeskanowali. Po zeskanowaniu tego kodu będziecie mogli już korzystać z aplikacji. I teraz co w tej aplikacji możemy robić? No więc wracamy sobie do aplikacji i pierwsze, co chcemy zrobić, to chcemy tutaj sobie włączyć to. To nam się coś nie chce włączyć, więc moim sposobem na to jest po prostu włączenie sobie Wi-Fi i wybranie sobie naszej sieci. Przepraszam, coś mnie żre. Widzicie Państwo, pojawiło się EM5 Mark III. Wybieram sobie to jako sieć Wi-Fi i już jestem podłączona z aparatem. On jeszcze tego nie widzi, on zaraz się ogarnie. Dajmy mu chwilę, bo to zawsze chwilkę trwa. Jak wejdę może no nie, jeszcze mu nie wyszło. Czy nam się aparat wygasił? Nie. Aparat cały czas działa, więc nie wiem, czemu on się nie chce tutaj objawić nam, że działa. No, halo. No to jest mój największy problem z tym. Aha, tu jakieś geotagi dodaję. Nie chcę dodawać geotagów. Ja chcę, żeby mi się połączyło z Wi-Fi. Jak z tego, no właśnie. On czasem jest taki niepełnosprytny, że trzeba wejść w tą łatwą konfigurację, a tak naprawdę nie trzeba i jesteśmy połączeni. No nieważne. Udało nam się połączyć. I rzecz, z której ja korzystam najczęściej, to jest import zdjęć. Ale zanim Państwo zaczniecie sobie zdjęcia importować, zwróćcie uwagę, że tutaj na samej górze, tutaj widzicie Państwo, gdzie kursor jest, to tu na samej górze mamy koło zębate. I jak tu sobie wejdziemy w importuj zdjęcia, to tutaj możemy sobie pewne ustawienia też pozmieniać. I jednym z tych ustawień jest to, czy chcemy ściągać sobie zdjęcia w RAWach, czy nie. I proszę zobaczyć, ja to sobie teraz odznaczę, to znaczy, że tylko JPEG będzie ściągał, ale jak to zaznaczę, to wyskoczy mi taki komunikat, że tylko kompatybilne aparaty mogą ściągać te RAWy.
I na przykład już Państwu mogę powiedzieć, że EPL7 bądź nie wiem jak te wyższe EPL, ale EPL7 nie jest kompatybilnym aparatem, więc w EPL7 można ściągać tylko i wyłącznie JPEGi. Natomiast tutaj w M5 Mark III można ściągać sobie też RAWy. Czy ma wyświetlać zaimportowane zdjęcia? On nam będzie je zaznaczał, że one już były ściągnięte. Czy ma zachować proporcje miniatur? Jak to Państwo odznaczycie, to te miniatury będą się pokazywać jak takie kwadraciki, nie do końca widać jakie to jest zdjęcie. I można sobie też ustalić rozmiar miniatur, czy ma być średni, duży, czy mały. Więc tutaj mamy sobie ustawione już to, jak chcemy te zdjęcia importować. To teraz zobaczmy, jak działa to importowanie zdjęć, bo z tego będziecie Państwo pewnie korzystać najczęściej. Klikamy sobie tutaj w tą drugą opcję importuj zdjęcia i on nam teraz wyświetla wszystkie te zdjęcia, które dzisiaj zrobiliśmy. I mamy na przykład, no weźmy tą nieszczęsną filiżankę, proszę bardzo. Jeżeli chcemy sobie ją ściągnąć, to możemy sobie tutaj kliknąć, pójdźcie Państwo proszę za kursorem, tu u góry jest taka strzałka z kreską w dół, więc możemy albo sobie to nacisnąć, albo zaznaczyć tutaj tą kuleczkę. Nie musimy w ogóle wchodzić w te zdjęcie, żeby zaznaczyć sobie, zobaczcie Państwo, te kuleczki. Jak już sobie zaznaczymy te zdjęcia, które chcemy, to wtedy, dobra, nie zaznaczyłam żadnego, to wtedy naciskamy sobie tą strzałkę z tą kreską, to powiedzmy, że sobie weźmiemy czaplę, nie jakąś tam filiżankę bez sensu. Ściągamy sobie czaplę i jak widzicie Państwo, importuje się zdjęcie i ono się znajdzie w naszej galerii. Tutaj tylko słowo przestrogi. Jeżeli nie macie Państwo aplikacji, którą możecie edytować RAWy, to ściągajcie sobie zdjęcia w JPEGach. W sensie musicie robić zdjęcia w JPEGach, żeby móc je ściągać w JPEGach. To taka jeszcze jedna kwestia. Więc to jest jedna rzecz, którą można robić i jak widzicie Państwo, to zdjęcie, które ściągnęłam, już mi pokazuje, że ja je już mam, więc żebym nie musiała dwukrotnie ściągać tego samego zdjęcia i zawalać sobie pamięci. Więc mamy zdjęcie ściągnięte, ale możemy jeszcze włączyć sobie tutaj zdalne sterowanie. I to jest kapitalna funkcja. Tu jakoś trochę inaczej może ustawię aparat, trochę go zoomuję. Zobaczcie Państwo, co się dzieje tu. A może nie, zanim sobie zobaczymy, co tu się dzieje, wejdźmy sobie w ustawienia tego, zdalne sterowanie. Tryb Live View, chcemy tryb Live View, a możemy sobie też po prostu zrobić z telefonu zdalny pilot do migawki. Ja tam lubię tryb Live View, bo wtedy widzę, co tam się dzieje. Tu możemy sobie zaznaczyć, co chcemy, żeby było widoczne i ile razy chcemy, żeby dane zdjęcie było wykonane, jak również w jakich interwałach, czyli jakie przerwy pomiędzy zdjęciami mają zachodzić. Ja to zazwyczaj wszystko zostawiam tak, jak jest, bo ja z tego nie korzystam jakoś bardzo często. I jak teraz sobie wejdziemy w to zdalne sterowanie, to uwaga, uwaga, widzimy to, co widzi aparat. I nie tylko widzimy to, co widzi aparat, ale możemy sobie ustawić ostrość na to, co chcemy. Proszę zobaczyć. Tu są chyba jakieś krzaczki za blisko i nie jesteśmy w stanie na nie ustawić ostrości. Natomiast tu jesteśmy w stanie sobie tą ostrość wybrać. Jesteśmy w stanie sobie wybrać... przy tym obiektywie nie jesteśmy w stanie sobie tego wybrać. Przy 45 byliśmy w stanie wybrać sobie też i czas migawki, i przesłonę, więc nie wiem, czemu teraz to nie działa. Ale możemy sobie wybrać na przykład samowyzwalacz. Możemy sobie wybrać serię zdjęć. Być może jest to zależne od obiektywu, ale dlaczego by to było zależne od obiektywu? Bo tu jesteśmy niby w trybie auto. Dobra, on nie wie, w jakim jesteśmy trybie. To bądźmy w trybie A. Dlatego nie mogliśmy wybrać. I zobaczcie Państwo, co jest ciekawe. Ja w trybie A mam czarno-białe zdjęcia włączone i tu mi się też czarno-białe włączają. Czemu nie jesteśmy w stanie przeostrzyć na coś innego? Co Ty w ogóle widzisz, obiektyw? Czy my jesteśmy w trybie... No nie. Telekonwertera? Chyba nie. Tu na coś jesteś w stanie wyostrzyć. Sprawdźmy. Proszę bardzo, wyostrzyliśmy na liście. Widzicie Państwo, ja tu ruszam aparatem. Nie jestem Państwu tego w stanie teraz pokazać, bo nagrywam ekran telefonu. No więc możemy sobie tutaj punkt autofokusa zmienić.
Możemy sobie zmienić przysłonę, jak już mamy tryb zmieniony. Możemy mieć powiedzmy F8. Możemy sobie zmienić ekspozycję, możemy zdjęcie przyciemnić, jak widzicie Państwo. Możemy je rozjaśnić i wybuchnąć nim. Możemy zmienić sobie ISO, żeby nam na przykład czas troszkę podskoczył i proszę zobaczyć, jak nam czas pięknie tu teraz podskoczył. Możemy zmienić sobie balans bieli i zrobić sobie pochmurne, słoneczne, przy czym ponieważ mamy czarno-białe zdjęcie, to nic nam to nie da. Czy możemy sobie zmienić tryb zdjęcia? Najwyraźniej nie. Więc jeżeli jesteśmy w jakimś trybie zdjęcia, to tego już z tego poziomu nie zmienimy, więc to warto wziąć pod uwagę. Chyba że tu. Co tu się stanie? Nie, tu mamy podgląd zdjęć. Czyli tak jakbyśmy do aparatu sobie weszli po podgląd zdjęć. Widzicie Państwo, z tego nigdy nie skorzystałam, to nie wiem. No i co najważniejsze, drodzy Państwo, możemy zrobić zdjęcie. Klikamy tutaj na aparat. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, migawka zaszła. Tu mamy teraz, widzicie, podgląd zdjęcia. Możemy je sobie przybliżyć, sprawdzić, czy jest ostre, czy nie. Czy chcemy je sobie ściągnąć od razu na telefon. Jak nie chcemy, to zwracamy do trybu fotografowania. Możemy sobie zmienić tryb na przykład tryb P. W trybie P jesteśmy nadal czarno-biali, czy w jakimś trybie nie będziemy czarno-biali? Może w trybie S nie jesteśmy czarno-biali? Najwyraźniej w każdym trybie jesteśmy czarno-biali. O, w trybie M nie dość, że jesteśmy czarno-biali, to jesteśmy też ultra ciemni. Może trzeba by było tutaj zmniejszyć przysłonę. Tak. Zwiększyć ISO. Tak. O nie, to jest, przepraszam, to jest czas otwarcia migawki. To zwiększmy sobie czas otwarcia migawki. Tak. O. No i teraz mamy z deka prześwietlone, no to troszkę jeszcze sobie migaweczkę. No, teraz by było, nie? Widzicie Państwo, możemy sobie wszystko ładnie ustawić i znowu możemy sobie zrobić zdjęcie. Bardzo przydatne, możemy w ten sposób mieć sobie aparat gdzieś tam na statywie, zrobić samemu sobie, czy samej sobie zdjęcie. No więc tak, drodzy Państwo, jak już skończymy pracę z aplikacją, to tu nam nawet podpowiada, żeby wyjść z tego, to trzeba kliknąć raz jeszcze i to się po prostu z automatu też wyłączy na aparacie. I tyle, drodzy Państwo. Prosta sprawa. Myślę, że do opanowania. Dajcie Państwo znać, jak Wam to zadziałało. Jeśli z tego nie korzystaliście wcześniej, to możemy jeszcze sobie podejrzeć to zdjęcie, które zrobiliśmy, bardzo piękne. No i tyle. Dziękuję za uwagę, drodzy Państwo. Oby się to przydało i do usłyszenia niebawem.